Za kilka dni lecimy do Polski i chyba dopiero teraz widzę, jak bardzo emigracja zmieniła moje życie. Hejka wszystkim! Dzisiaj jest poniedziałek i zaczynamy przygotowania do wyjazdu do Polski. W sobotę lecimy do Polski. Ja, mój mąż i Kornelia. Kornelia pierwszy raz, jeszcze nigdy nie była w Polsce, więc jestem bardzo ciekawa, jak jej się tam spodoba. Ja nie byłam w Polsce od 3 lat, więc nie jakoś długo, ale i tak jestem ciekawa, czy coś tam się zmieniło, czy może ja się zmieniłam jakoś na emigracji. Mamy jeszcze parę dni, żeby się spakować, kupić prezenty dla rodziny i takie różne rzeczy, więc zapraszam na vloga. Te przygotowania do wyjazdu do Polski sprawiły, że zaczęłam trochę myśleć o tym, jak wyglądały nasze początki tutaj w Stanach. Przed przeprowadzką do Stanów mieszkaliśmy razem w Polsce przez 7 lat i pamiętam, że wtedy ten cały wyjazd wydawał się bardziej ekscytujący niż straszny. Mój mąż tęsknił za rodziną i miał dużo większe możliwości pracy tutaj niż w Polsce, ale chyba wtedy jeszcze do końca nie rozumiałam, że to nie będzie taka przygoda na chwilę, tylko po prostu nowe życie. Bo nagle okazało się, że wszystko jest inne. Nawet jeżeli mówiłam dobrze po angielsku, to i tak czułam się trochę obca. I nie przez jakby język, ale przez kulturę, przez różne takie odniesienia, przez to, że nie wychowałam się tutaj. I chyba właśnie przez to na początku bardzo zamknęłam się w sobie, bardziej żyłam tak online i długo nie umiałam tak naprawdę otworzyć się na życie tutaj. Jednocześnie też był dla nas taki trudny czas prywatnie, bo długo staraliśmy się o dziecko i wiele rzeczy po prostu było taką niewiadomą. I dopiero mniej więcej po 2 latach zaczęłam naprawdę budować sobie życie tutaj, otwierać się na nowych ludzi i też zauważyłam, że w ogóle wiele osób, nawet tych, które mieszkają tutaj całe życie, też czasami czuje się samotnie. Ja właśnie dojechałam do pracy. Mam w ogóle wrażenie, że ominęliśmy totalnie wiosnę i teraz jest po prostu lato. Od razu się lato zrobiło. Jest chyba z 30 stopni, więc będzie tak gorąco przez te kilka dni teraz. Dzisiaj jeszcze też muszę iść do dentysty, bo coś mnie zaczął boleć ząb. Tak przed wyjazdem z Polski normalnie idealnie. Więc pomyślałam, że od razu pójdę zobaczyć, czy wszystko jest ok. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. U dentysty na szczęście okazało się, że z zębem wszystko jest ok i ten ból to prawdopodobnie jeszcze efekt moich zatok po chorobie. I po kilku latach mieszkania w Stanach teraz tak naprawdę widzę, jak moje życie się zmieniło tutaj. Bo w emigracji jest chyba tak, że te wszystkie zmiany dzieją się tak bardzo powoli. Więc na początku wydawało mi się wszystko obce, a teraz wiele rzeczy stało się dla mnie po prostu takich normalnych. Na przykład small talk albo zagadywanie do ludzi, takie codzienne hi, how are you? Kiedyś
tak czułam się niezręcznie przy tym, a teraz sama to robię automatycznie. Więc jeśli ktoś ogląda ten film i sam jest świeżo po przeprowadzce za granicę, to chyba takie najważniejsze rzeczy, które chciałabym powiedzieć, to po pierwsze dajcie sobie czas, a po drugie do wszystkiego możesz się przyzwyczaić. Bo zbudowanie życia tak od nowa jakby nie dzieje się od razu. I z czasem wszystko zaczyna być coraz bardziej normalne, powiedzmy. Taught her how to leave. Okej, oficjalnie zaczynamy pakowanie. And holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Jaka dzisiaj jest piątek i jesteśmy zapakowane. Jedziemy do Targetu kupić jakieś ostatnie rzeczy na podróż. Idziemy do Targetu? Tak. Okej. Takie coś weźmiemy dla Ciebie do samolotu. Czy też składniki, tak? Tak. A widzisz dzidziusia? To jest taki dzidziuś Gerber. Cornelia. We call her Nella. Dostałaś naklejki? Pokaż. Kornelia się bardzo podobała pani kasjerce. I spytała się, jak ma na imię. Mówi, że Cornelia. I ona tak, że takie ładne imię. W sensie, to jest takie imię dość niespotykane może tutaj. Wiem, że w Polsce jest dość takie, no, znane, nie jest to jakieś dziwne imię. A tutaj jest takie dosyć takie starodawne, wiecie. Więc jej się bardzo podobało. Pakowania ciąg dalszy. Na razie mamy chaos. Wow, ale będziesz mieć. Jest piątek wieczór, my nadal pakowanie. Jutro wielki dzień, bo jedziemy do Polski w końcu. Bardzo się cieszymy na ten wyjazd. Ja się szczególnie cieszę, że Kornelia pojedzie pierwszy raz do Polski, bo no, cieszę się, że po prostu będzie jakby otoczona tym językiem polskim. Bo tak na co dzień, no to
no to ja w sumie jestem jedyną osobą, która mówi do niej po polsku. Czasami coś mój mąż miesza angielski i polski, no ale głównie to jednak ja. Więc fajnie, że w końcu będzie w Polsce i będzie mogła poznać ten kraj i poznać moją rodzinę i tak dalej. Ale też jednocześnie jestem ciekawa, co tam w Polsce się może pozmieniało. No i nie wiem, czy może ja się jakoś zmieniłam na emigracji. Więc zobaczymy. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Tym razem to będzie vlog z wyjazdu do Polski. Okej, bye!